nie jest tylko Nowy Jork, ta przebrzydła, śmierdząca Kalifornia. Ja nie widziałem jeszcze żadnego zombie, ani tutaj, ani... Siema, witam Was w ten piękny, słoneczny, letnio-jesienny dzień. Mamy aż 26 stopni, jest gorąco, przepiękna jesień. Sobota, 28 października. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie wideo, to pewnie pamiętacie, co się dzisiaj kroi. A jeżeli nie, to już Wam mówię. Mamy Halloween. To znaczy praktycznie, bo oficjalnie jest 31 października. Ale wybieramy się do bardzo urokliwego miasteczka Tarrytown, tutaj w stanie Nowy Jork. Nagrywam relację z całej wyprawy, praktycznie od wyjścia do domu aż po samą paradę Halloween, która będzie głównym motywem tego filmu, ale oprócz tego pokażę Wam kilka innych urokliwych, fajnych rzeczy związanych z tym miasteczkiem. No i zapraszam de facto na relację z całego wypadu. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie Wam się podobało. No i to chyba tyle, tak? Chyba teraz za głośno też mówię, bo jestem na cmentarzu i pani się obruszyła trochę. Jestem na cmentarzu, bo idę właśnie na metro. To jest moja ulubiona droga. Mam dwie stacje do wyboru. Dwie linie. Linia I albo linia F. Tutaj wybieram tą F, bo droga jest bardziej urokliwa. Tak jak sami zresztą widzicie. Muszę dojechać na Manhattan, Grand Central. Później z Grand Central biorę pociąg już bezpośrednio do Tarrytown. Całość drogi około 2 godziny od czasu wyjścia z domu, także nie jest wcale tak źle. No i mamy Grand Central Terminal. Może nie od tej reprezentatywnej strony, ale jest. Moja linia to właśnie tutaj Hudson Line. Pierwsza 45, no to jakieś niecałe 20 minut muszę poczekać. Bilecik jest w obie strony, $11 z hakiem. No i teraz szukamy peronu 13. Już widzę, że to będzie tam, ale i tak jeszcze mam trochę czasu. Może tutaj trochę połażę. Miałem powiedzieć, że coś zjem, ale tutaj w ogóle nic nie opłaca się jeść, bo po prostu bardzo drogo za bardzo przeciętne jedzenie. Na miejscu coś sobie wiadomo zamówię. Chciałbym powiedzieć, że zobaczymy, jaki pociąg przyjedzie, jak będzie taki retro jak kiedyś, czyli rok temu, to Wam pokażę. Mam tutaj na myśli w środku głównie, no i już jest, ale widzę, że to nie jest taki retro. Prawie że nowoczesny, szkoda. Tak to byłby klimacik. Mój pomój. Odjeżdżamy. Pociąg niestety nie jest w stylu retro, szkoda, bo chciałem Wam pokazać. Dokładnie rok temu taki właśnie był, no ale nic. Przy okazji jeszcze mały test mikrofonu, to już jest kolejny test. Kiedyś go testowałem i szczerze mówiąc powiem Wam, że nie wiem, czy będę nagrywał to wideo z mikrofonem, tą całą relację, czy bez, może tak pół na pół, zobaczymy, dlatego że ostatnio właśnie, kiedy nagrywałem, to coś nie zadziałało do końca, był taki dziwny jakby pogłos. Mój głos był jakby taki zmutowany, wyciszony. Dziwnie to brzmiało, a z drugiej strony mam też wrażenie, jak na przykład teraz nagrywam dwa filmy, to że z mikrofonem słychać mnie de facto tak samo jak bez mikrofonu. Także zobaczymy. No nie chciałbym spieprzyć tego wideo, tego filmu tylko i wyłącznie przez mikrofon, także może będę nagrywał bez. Nie jest to w sumie mikrofon z jakiejś wysokiej półki, dałem za niego $30, ale w swoim przedziale cenowym miał dość dobre opinie. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko zadziała, no i widzimy się po wysiadce. No jesteśmy w Tarrytown.
Zaraz sprawdzę, ile dokładnie jechałem. No to jedziemy z tematem. 14 minut autobusem albo 21 minut na piechotę. Wybieram na piechotę. Nie opłaca się czekać na autobus. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie on tutaj skąd przyjeżdża. To znaczy kojarzę to miejsce, bo byłem rok temu. Ale przystanek jakiś jest tak słabo oznaczony. Nieważne. To jest żadna różnica. Warto się przejść i tak autobus się spóźni i tak dalej. Gdzie idziemy? Do kolonialnej posiadłości z XVIII wieku, którą chciałbym Wam pokazać, bo robi klimat miejsca. Związana jest też z jeźdźcem bez głowy. To, co mówiłem w pierwszym filmie, w filmie, który zrobiłem bezpośrednio jako też zapowiedź tego filmu. Na razie jeszcze bardzo spokojnie. Chociaż tak jak widzicie, że coraz więcej ludzi, coraz większy ruch. Tam dalej, gdzie pójdziemy, myślę, że będzie się działo jeszcze trochę więcej. Słuchajcie, tak w ogóle jeszcze, w gwoli ścisłości, obecnie jestem w Sleepy Hollow. Sleepy Hollow to jest wioska zaraz obok Tarrytown. Obie te miejscowości są takie, można powiedzieć, wioski, małe miasteczka. Tarrytown to jest 11 000 mieszkańców, Sleepy Hollow 9 000 mieszkańców, chociaż jak Wam zaraz pokażę, co tutaj się dzieje, to może się wydawać, że to są większe miejscowości. Bez tyle ludzi jest tak dynamicznie, jest tak fajnie. Słychać zresztą tutaj muzykę już. No to dzieje się. Komuś dynię? Do wyboru, do koloru. Słuchajcie, wielkie rozczarowanie, ale niestety bilety do posiadłości zostały wyprzedane. Dlatego żałuję, no bo nie mogę Wam pokazać tego miejsca. Sam zresztą byłem ciekawy, jak to wygląda w środku. Pokażę Wam tutaj co nieco z zewnątrz, chociaż to nie wygląda tak jakoś może imponująco. Natomiast też taka uwaga, Nowa Anglia ma w sobie dużo takich atrakcji, dużo historii, dużo atrakcji, dużo zabytków historycznych z czasów kolonialnych. I tutaj też chciałem tak lekko może zareklamować, czy zwrócić Waszą uwagę na to, że Stany Zjednoczone to nie jest tylko Nowy Jork i ta przebrzydła, śmierdząca Kalifornia. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, a zresztą większość osób się zgadza i naoglądała się tych filmów o zażyganych, zalanych i nie powiem co jeszcze, zaćpanych ulicach i ludziach w Los Angeles i tak dalej. I też ludzie myślą, że takie są Stany Zjednoczone, bo widzieli Los Angeles, San Francisco, czyli najbardziej zasyfione miasta, i Nowy Jork, kolejne najbardziej usyfione miasto. No ale Stany to jest znacznie więcej i dlatego warto zainteresować się właśnie innymi rzeczami. Chociaż tutaj Wam nie pokażę może jakoś dużo takich stricte zabytków w klasycznym tego słowa znaczeniu. No to widzicie też podczas tego wyjazdu w ogóle taką atmosferę właśnie amerykańską, tak? Legenda Sleepy Hollow to powieść autorstwa Washingtona Ewinga z 1820 roku. Jej głównym bohaterem jest słynny jeździec bez głowy, czyli niemiecki żołnierz walczący po stronie Brytyjczyków w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość. Legenda głosi, że ów żołnierz stracił głowę podczas jednej z bitw w wyniku uderzenia kulą armatnią.
Po jego śmierci dusza błąka się po Sleepy Hollow i Tarrytown, wracając nocą na pole bitwy w poszukiwaniu zaginionej głowy. No więc teraz jesteśmy, nie da się ukryć, na tym słynnym cmentarzu Sleepy Hollow. Tutaj jest kilka ciekawych grobowców, jeżeli tak to można ująć, jeżeli to właściwe słowo, które Wam pokażę. Zobaczcie, jakie stare groby. Ten jest z 1855. I tutaj jest wiele takich grobów, o ile nie większość. William Rockefeller. Mówi Wam to coś? Myślę, że tak. To, co tutaj widzicie, to mauzoleum Williama Rockefellera zbudowane w 1920 roku, 2 lata przed jego śmiercią w wieku 81 lat. Mauzoleum było zaprojektowane celem zapewnienia dostojnego pochówku ukochanej żonie. Obecnie spoczywają tutaj liczni członkowie rodziny. Krótka wzmianka o rodzinie Rockefellerów. W 1865 roku William Rockefeller założył rafinerię, którą następnie razem z bratem Johnem Davisonem i innymi wspólnikami przekształcili w globalną firmę Standard Oil. W momencie swojego szczytu Standard Oil był największą firmą naftową na świecie. W 1911 roku decyzją Sądu Najwyższego Standard Oil został podzielony na mniejsze spółki jako nielegalny monopolista. Niektórzy mogą zastanawiać się, co obecnie dzieje się z rodziną Rockefellerów. Czy rodzina przetrwała, czy są jeszcze jacyś potomkowie? Odpowiedź jest twierdząca tak. Rodzina liczy sobie ponad 200 członków, będących bezpośrednimi potomkami Johna Davisa Rockefellera. Zajmuje 43 miejsce w rankingu Forbesa wśród najbogatszych rodzin czy dynastii rodzinnych z majątkiem 8,4 miliarda dolarów i to są dane z 2020 roku. Grobowiec kolejnej znanej osoby z grupy tych, którzy zbudowali Amerykę. Tutaj wraz z rodziną spoczywa Walter Chrysler. Urodzony w 1875 roku w Kansas, założyciel korporacji Chrysler. Chyba każdy lub większość z nas kojarzy tą markę samochodów. Oprócz tego być może kojarzycie jeden z najsłynniejszych wieżowców na Manhattanie, o ile nie na świecie, wykonany w stylu Art Deco Chrysler Building. Cmentarz w Sleepy Hollow jest miejscem spoczynku jeszcze wielu innych znanych osobistości, takich jak Andrew Carnegie, Elizabeth Arden, Brooke Astor, Washington Irving. Natomiast my powoli przechodzimy już dalej. Tutaj już taka przyjemna cisza na tym cmentarzu. Widać, że nikt tutaj się nie zapuszcza. Jestem sam. Tylko ja i duchy. Jak ładnie pachnie. Jakiś słodki zapach. Ale nie trupi. To z roślin. Jestem ciekawy, jak Wam się podoba do tej pory, bo mi się podoba bardzo. To znaczy nie mój własny film, ale atmosfera tego miejsca. W ogóle wszystko, co tutaj jest. Ale teraz pora już się zwijać z cmentarza i iść w kierunku centrum z powrotem. To będzie jakieś 30 minut. Szybkie piwko, coś do zjedzenia i idziemy na paradę Halloween. 5:30. Za półtorej godziny zaczynamy show. Zobaczcie, niespełna 10 000 mieszkańców, a nawet szpital dla zwierząt jest. I w ogóle bardzo wiele innych różnych rzeczy. Bardzo wiele różnych punktów usługowych. O. Szukam teraz jakiegoś baru, jakiejś prostej restauracji amerykańskiej, nie azjatyckiej. Zjadłem coś azjatyckiego, tajskiego, ale
Z racji tego, że jesteśmy w Ameryce i na Halloween i czy mamy klimat Halloween, to czy to piwo? Chyba nie, bo nie można pić w miejscach publicznych, a piwa też potrzebuję właśnie. Idę dalej. A wy przy okazji możecie zobaczyć też co nieco więcej, jak wygląda to bardzo fajne miasteczko, jakby nie było, nie? Tylko że idąc w tym kierunku nie zbliżam się do mojego celu, którym jest trasa Parady Halloween. Trochę odbiłam na bok. Ale zaraz coś wymyślę, jak to wszystko ogarnąć. Chociaż dobra informacja, chyba można jednak pić piwo sobie tego, no bo jest sprzedawane po coś, tak? No i piwieczku już się leje. $8. No to na zdrowie. Wspaniałe. Naprawdę zajebisty, intensywny smak. Zaraz tutaj zostanę zminusowany pewnie, że promuję picie alkoholu, albo że w ogóle piję alkohol, albo coś tam jeszcze. No ale trudno. Czasami piję, nikogo nie namawiam. Każdy decyduje za siebie, nie? A ja lubię czasami, więc nie będę udawał. No i teraz trzeba pomyśleć, co dalej. Pasowałoby coś zjeść, ale nie wiem, czy mi wystarczy czasu, zanim to zostanie podane i tak dalej. Poza tym muszę dopić piwo. No zobaczymy. A tak przy okazji, widzicie tutaj gdzieś, albo widzieliście na którymś z tych moich nagrań jakieś zombie? Nie mówię tutaj o ludziach przebranych za zombie. Mówię tutaj o tych zombie, o których tak trąbią w polskich mediach i w ogóle, że Ameryka to stoi tylko ćpunami, zombie, narkotyki i tak dalej. Znowu piję do tej Kalifornii i tam do Filadelfii i paru, powiedziałbym, według mnie oczywiście, takich wyjątków. Bo ja nie widziałem jeszcze żadnego zombie, ani tutaj, ani w Nowym Jorku nie widziałem ani jednej osoby pod wpływem tych narkotyków, które są teraz na topie, że tak powiem, w cudzysłowie. Widzę bezdomnych, widzę psycholi czasami i o tym mówię, tak, ale nie lubię też takiego szukania na siłę sensacji i pokazywania, o jakie to Stany Zjednoczone są okropne, bo w Kalifornii coś tam. Kalifornia to jest 5% Stanów z 10. Tak samo Nowy Jork i Miami, no to nie jest żadna wytyczna do oceny Stanów jako takich. Oczywiście nie każdy musi lubić Amerykę, nie musicie lubić tego kraju. Są takie kraje, których ja też nie lubię i tak dalej, ale no, ocenianie Stanów przez pryzmat Kalifornii, Miami, które nie jest w ogóle amerykańskim miastem de facto, bo tam z Amerykanów dosłownie kilka procent, możecie sobie wygooglować i sprawdzić, czy mówię prawdę, czy kłamię, czy Nowego Jorku, no to jest słabe, no. Stany to jest znacznie więcej niż to. Oczywiście Ameryka ma swoje minusy. Ja sam nawet mówię, że niektóre rzeczy są tutaj zacofane, no, w porównaniu z Polską na przykład, jak chociażby telefonia czy system bankowy. I to podtrzymuję, ale tak jak mówię, nie lubię niepotrzebnych skrajności. Czyli, nie wiem, na siłę pokazywać, jak tu jest tragicznie, bo nie jest tak. Idealnie też nie. Ale jest jak jest. Na pewno tego nie można ocenić przez pryzmat wizyty w Kalifornii, Miami i w Nowym Jorku, bo to za mało. My tu gadu, a tutaj przygotowania do parady pełną parą. O, proszę bardzo. Jaki dobry timing. To będzie taki spoiler chyba. Jeździec bez głowy. Żeby mnie koło nie kopnął, bo podobno jak się stoi z tyłu konia, to może kopnąć. Stąd będzie właśnie ruszała parada. Proszę bardzo, bryka już stoi. Duchy gotowe. Będzie się działo.
aktualizacja, panie i panowie. Przenosimy się do centrum wydarzeń, to znaczy tego centrum, z którego będziemy oglądać paradę. Bo tak jak już widzicie, wszyscy powoli tam zmierzają, mamy 30 minut. No to jest praktycznie parę minut drogi. Muszę obczaić jakieś dobre miejsce na ulicy, w którym sobie stanę i tyle. No. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Tą drogą właśnie będzie szła parada. Mnóstwo, to się jeszcze podwoi, potroi tak naprawdę. Wszyscy dopiero tutaj zmierzają. Słuchajcie, zaczynamy show. Za mną jest pan policjant, przede mną jest piwko i mnóstwo ludzi. Wszystko na legalu. Zaczynamy paradę, 5:30 i jedziemy z koksem. They're ready. Behind you, coming. Look, the guy with the orange
Wygląda na to, że nasza parada się już kończy. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, co sądzicie. W Polsce na przykład nie ma takich parad. Słuchajcie, na sam koniec tego filmu chciałbym Wam po prostu podziękować za Wasz czas, za wytrwałość, za to, że obejrzeliście to do końca. Jak widzicie, nagrywam już z Nowego Jorku, jest inny klimat, kurtka, już jest trochę chłodniej, kilka dni po paradzie. No bo wideo, które nakręciłem w Tarrytown, szczerze mówiąc, coś mi tam nie pasowało, nie do końca mi się podobało i postanowiłem, że nagram to jeszcze raz, a podziękowania Wam się należą. A mi się należy subskrypcja i jeżeli Wam się to podobało. Dlatego pół żartem, pół serio, a nawet bardziej serio, proszę o subskrypcję, o komentarz. Będzie Was to kosztowało dosłownie kilka sekund. Szczerze mówiąc, zmontowanie tego wideo kosztowało mnie dobre kilka godzin, szczególnie, że robię to w innym programie, robię to w Adobe Premiere Pro. Dopiero się uczę tego programu, także oczywiście Wasza aktywność będzie tutaj szczególnie doceniona i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie o, nie wiem czy powinienem dawać spoiler, ale skoro już zacząłem, o Żydach, o społeczności żydowskiej w Nowym Jorku. Pokażę Wam co nieco, jak oni tutaj mieszkają, jak żyją, czym się zajmują. No i mam nadzieję, do zobaczenia, tak? Dzięki wielkie, miłego dnia i widzimy się wkrótce. Na razie.